Wstałem rano, idę na miejsce zbiórki i pokażę dzisiaj Wam, jak wygląda wycieczka do świątyni Doi Sotep w Chiang Mai. Tutaj jest moje centrum, przy którym jest zbiórka, a ja jeszcze piję kawę tutaj. Natomiast tak, no wycieczka kosztuje 700 batów. Te wycieczki organizowane są przez takich wspólnych, powiedzmy, operatorów, czyli jest jeden, dwóch takich dużych operatorów na całą tam, powiedzmy, miejscowość. Myślę, że więcej, no ale powiedzmy, że są tacy główni, a reszta biur turystycznych po prostu sprzedaje wycieczki tych operatorów. Więc wygląda to tak, że do którego nie pójdziecie, praktycznie ceny z reguły powinny być takie same. Tam musicie zapłacić, oni sprawdzą, czy jest rzeczywiście taka grupa na następny dzień organizowana. Dadzą Wam taki voucher i z tym voucherem do punktu zbiórki musicie się udać, albo przyjadą po prostu pod Wasz hotel też, bo tak często się dzieje. No i tyle. Proces jest bardzo nieskomplikowany, troszeczkę taki mało intuicyjny, bo musimy zapłacić i tam dostajemy jakiś świstek i mamy gdzieś tam stać i czekać. No ale tak jest tutaj właśnie i to zawsze tak trzeba czekać. Z tymi tutaj ja jadę na wycieczkę. Tour Information Mon River Travel. Tu macie WhatsAppa. Tak wygląda cały Chiang Mai, zobaczcie. Że całe Chiang Mai jest też część poza tymi murami, ale Stare Miasto to jest taki kwadrat, prostokąt otoczony fosą i tutaj są różne atrakcje, różne świątynie. My jesteśmy tutaj. Przyjechał mi transport. Okay, first time I can't introduce myself. You can calling me name Fan. Wzięliśmy w pierwszym miejscu przy świątyni i idziemy zobaczyć, czy winda jest dostępna. Jeśli chcecie przyjechać tutaj na własną rękę i nie korzystać z takiej wycieczki, to zobaczcie, 30 batów kosztuje wejście, a za windę płacicie 20 batów. Ale możecie też wejść po schodach i wtedy jest za darmo. Zobaczcie, tam podjechaliśmy, a tu jest ta winda, która jedzie. Taka właściwie kolejka. Zdejmujemy buty. Wchodzę do jednej ze świątyń. Jestem na głównym placu tej świątyni. Świątynia łączy się z taką historią, która jest opowiedziana. To nie jest tak, że ktoś sobie pomyślał, a tutaj wybudujemy i ta świątynia powstała. Jest cała historia, która polega na tym, że król włożył relikwie na słonia, słoń podróżował i w tym miejscu, gdzie słoń poczuł dobrą energię i się zatrzymał, tam stwierdzono, że jest ta dobra energia i wybudowano tą świątynię. Widzicie tutaj złotą kopułę, pozłacaną kopułę, która w buddyzmie oznacza następstwo, czyli coś jest następstwem czegoś. I to jest tak przewodnik nam powiedział, że taki jeden z głównych punktów Chiang Mai, jeżeli jesteście w Chiang Mai i nie zobaczycie tej świątyni, to tak jakbyście nie byli w Chiang Mai. To nie wiem, czy taki żart jest, czy nie, natomiast to ładnie to wygląda.
Dużo postaci Buddy wokoło. Dużo osób modlących się. Są tutaj mnisi, którzy chodzą, mieszkają tutaj w tej świątyni. Spróbuję jeszcze przejść, zobaczyć na punkt widokowy. Za mną złoty gmach, a tutaj jest takie wejście do takiej, powiedzmy, komnaty. I tutaj często jest w takich komnatach, w takich miejscach mnich, który tutaj siedzi. I jak ludzie przychodzą lokalni, wierzący, dają mu datek, on ich na przykład święci, błogosławi w jakiś sposób. Więc to są też takie, powiedzmy, malutkie kaplice. Można to nazwać, gdzie można po prostu dostać takie a la błogosławieństwo. Tutaj jest miejsce ceremonii, a za mną ta świątynia. Ładnie to wygląda. Chciałem zobaczyć tą świątynię, to miejsce. Ona jest często na wizytówkach, więc takim trochę jednym z moich założeń było tutaj przyjechać i to zobaczyć. Miejsce odhaczone, pięknie. A tutaj jest rycina opowiadająca historię tego miejsca. To, co wam mówiłem, że tutaj jest ta historia na słoniu. Szli, słoń się zatrzymał i powstała świątynia, w której byliśmy przed chwilą. To jest ciekawe. To jest węże takie, które są na wejściu do świątyń tajskich. I dowiedziałem się nareszcie, co to jest. A to się nazywa naga, czyli po prostu wąż taki chroniący, taki strażnik trochę świątyni. No, to jest znowu w tych kulturach to się powtarza, bo u nas są na przykład gargulce w historii kościoła, które też bronią, a w Chinach są na przykład te potwory takie Liu to się nazywa bodajże, które też bronią świątyni przed złymi mocami. Idę jeszcze na taras widokowy, zobaczyć widok na Chiang Mai. Tu jest pierwszy. Troszeczkę zachmurzone niebo. Chiang Mai jest tutaj. A tam jest chyba drugi, spróbuję jeszcze tam wejść. Jestem na drugim tarasie. Proszę bardzo. Piękna panorama na Chiang Mai. Najwyższy punkt tutaj 1700 metrów, 1700 parę metrów nad poziomem morza. Tu macie Chiang Mai. Rozciąga się w dole. Fajne miejsce, słuchajcie, do przyjechania tutaj. Ale możecie to spokojnie zrobić też, są taksówki, które tutaj jeżdżą, chyba takie Sang Tao, czyli takie półotwarte pick-upy. 40 batów chyba to kosztuje, żeby tu dojechać, czy 60. I bilet 30, także wcale tutaj dużo tej historii nie było, tego przewodnika. Także spokojnie można też na własną rękę tutaj przyjechać. Tu może się wejść po schodach bodajże, a tutaj są jakieś takie stacje z jedzeniem, możecie się czegoś napić, kawy, zjeść jakieś snaki, kupić sobie jakieś pamiątki. A tutaj jeżdżą Songchu. How much for the trip? How much for the ticket? How much? Where you go? Center, Chiang Mai Center. ถ้าแพ็กเกจ Here? Here can, yeah? 100 บาท 100 baht, okay. Thank you. No to słyszeliście, takie taksówki za 100 batów można tutaj dojechać w jedną stronę. Skończyliśmy ze świątynią, jedziemy teraz zobaczyć, jak wygląda to plemię żyjące na zboczu tutaj gdzieś 30 minut podobno drogi stąd.
Przyjechaliśmy w drugie miejsce do plemienia górskiego. Takimi krętymi uliczkami jechaliśmy, więc taką krętą drogą jechaliśmy i zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Skóra tygrysa. Ancient believe that like protect. Skóry tygrysa można kupić te pszczoły takie, jakieś tutaj osy wielkie. Idziemy, można kupić sobie różne tutaj pamiątki. To jest w sumie interesujące. Takie kapelusiki. O. Różne takie torebki kolorowe. Hello. Pijemy sobie kawę, ja poszedłem do ubikacji. Zobaczcie, jak ktoś chce dwójkę, to ma problem. To jest tylko małyż. Małyż, a spłuczka wygląda i właśnie w ten sposób. Zobaczcie, mają magnesy za 95 batów. Kupiłem sobie takie dwa magnesy. Fajne w sumie. Taka pamiątka, to jest to plemię. Plemię, które się nazywa Hmong. A mają też inne plemiona. To jest na przykład, gdzie są long necki, długie szyje. Tutaj jest long necki, czyli te pierścienie zakładają i szyi sobie wydłużają. To w Chiang Rai jest takie plemię, na północy bardziej. Czyli właściwie ta przejażdżka to jest taka, że to plemię Hill Tribe, to plemię górskie jest tutaj taką atrakcją, która polega na tym, że jedzie się na zakupy. Oni lokalne produkty, truskawki tutaj hodują, wino robią z tych truskawek, różne produkty sprowadzane z Birmy tutaj są też, także tutaj widzicie, są takie stanowiska, sklepy z różnymi rzeczami i można tutaj po prostu sobie zrobić zakupy. Autobus odjechał, ja kończę. 4,5 godziny, 700 batów, dwie atrakcje. Jedna taka świątynia, druga bardziej zakupowa. Troszeczkę informacji od przewodnika z odebraniem i podwózką w to samo miejsce. Mogę wam polecić. Lub jeżeli chcecie troszeczkę bardziej, to możecie troszeczkę bardziej, tak powiedzmy, samodzielnie, to możecie pojechać tymi Sankcio taksówkami i po prostu sami sobie to zorganizować. Tyle na dzisiaj. Cześć.